Dart jest grą niezwykle indywidualną. Każdy ma swój styl rzutu, ustawienie przytarczy, sposób trzymania lotki oraz używa innego sprzętu. Barele, szafty oraz piórka, które będą główną osią tego materiału, wpływają na to, jak lotka zachowuje się w powietrzu oraz na to, pod jakim kątem wbija się w tarczę. Moim zadaniem w trakcie trwania tego materiału będzie pokazanie Wam, w jaki sposób różne kształty piórek wpływają na lotkę w fazie lotu, w momencie wbicia się w tarczę oraz zbadanie, jak duże są to różnice. We współpracy z firmą L-Style przygotowałem dla Was 8 rodzajów piórek, które różnią się kształtem, polem powierzchni oraz polecanym dla nich stylem rzutu. Jakie wnioski udało mi się wyciągnąć w przebiegu eksperymentu? Pora to sprawdzić. Jako pierwsze do naszego eksperymentu zgłaszają się piórka L-Style Pro L1. Kształt standard. Pole powierzchni 1092 mm2. Waga 0,65 grama. Styl rzutu polecany przez producenta lob, wysoka parabola. Dostępne w wersji Pro, Easy, Kami oraz Phantom. Pozwolę sobie na krótki wstęp. Nie będę skupiał się tutaj na swojej technice, będę skupiał się na tym, jak wygląda tor lotu lotki zależny od kształtu piórka. A jak widzicie teraz, podchodzę już do tarczy, w ręku lotki zaopatrzone w piórka L-Style L1 i jak widzicie, tor lotu lotki jest dokładnie taki, jak podaje producent. Idealny lob, parabola lotu lotki. O, teraz widzicie, perfekcyjnym lobem lotka wbija się w tarczę. Nie ma tutaj żadnych udziwnień, nie ma tutaj żadnych rzeczy, które mogłyby jakoś szczególnie zwracać na siebie uwagę. Wszystkie 3 lotki wbite pod bardzo ładnym kątem, wszystkie piórka pokazują się z bardzo dobrej strony. No i mogę powiedzieć, są to standardowe piórka, które będą dobrą bazą do recenzji kolejnych modeli. Następne w kolejce są piórka L-Style Pro L3. Kształt Big Wing. Pole powierzchni 1047 mm2. Waga 0,61 grama. Styl rzutu polecany przez producenta lob, wysoka parabola. Dostępne w wersji Pro, Easy, Kami, Phantom oraz Dimple. Teraz przed nami piórka L-Style L3. Są to piórka w rozmiarze Big Wing, tak więc są trochę większe, trochę szersze niż piórka w rozmiarze standard i oczywiście będzie miało to wpływ na tor lotu lotki. Jak widzicie, odgięcie do dołu oraz do góry tych piórek jest trochę większe niż w rozmiarze standard, co wpływa również na kąt wbijania się lotki. Parabola lotu jest trochę wyższa, tor lotu tej lotki jest minimalnie mniej stabilny, ale jest to głównie kwestia tego, jak ja rzucam tę lotkę. Tak więc, jak widzicie, różnica jest taka, że parabola lotki jest trochę wyższa i skrajności, jeżeli chodzi o wysokość piórka w fazie początkowej oraz w fazie końcowej, są również zauważalne. Przyszła kolej na piórka L-Style Pro L4. Kształt Kite. Pole powierzchni 929 mm2. Waga 0,54 grama. Styl rzutu polecany przez producenta łuk, średnia parabola. Dostępne w wersji Pro. Przechodzimy do piórek, które w teorii według producenta powinny lecieć bardziej płasko. Przed nami piórko L-Style L4. Zobaczymy, czy teoria pokrywa się z praktyką. I tak, pokrywa się z praktyką. Muszę się przyznać, że zanim przeszedłem do nagrywania, obejrzałem wszystkie materiały po kilka, jeśli nie kilkanaście razy. Robiłem porównania w stopklatkach i wiem o tym, że piórko L4 leci zdecydowanie bardziej płasko niż dwie poprzednie wersje, czyli L1 i L3. Tak więc teoria jest zgodna z praktyką. Piórko L4 leci trochę bardziej płasko, trochę wymaga większej siły rzutu i dzięki temu może być dostosowane do trochę innego typu zawodnika. Na ekranie widzimy piórka L-Style Pro L5. Kształt Rocket. Pole powierzchni 950 mm2. Waga 0,55 grama. Styl rzutu polecany przez producenta łuk, średnia parabola. Dostępne w wersji Pro. Powracamy do piórek, które według rozpiski powinny przywrócić nam wysoką parabolę lotu. Przed nami piórka L5. Za chwilę zobaczymy, czy L-Style nas nie okłamał, czy piórka te będą szybowały wysoką parabolą. I jak widzimy na załączonym obrazku, L-Style nas nie okłamał. Piórka te lecą wysoką parabolą, lecą sobie
spokojnym torem lotu, bardzo zbliżona parabola do piórek standard, do piórek L1, tak więc można używać ich zamiennie. Zaletą piórek L5 jest fakt, że są one minimalnie mniejsze, tak więc grupowanie lotek w jednym sektorze albo w potrójnej 20 powinno być zdecydowanie ułatwione. A teraz czas na piórka L-Style Pro L6. Kształt Slim. Pole powierzchni 825 mm2. Waga 0,48 g. Styl rzutu polecany przez producenta łuk, średnia parabola. Dostępne w wersjach Pro oraz Dimple. Nie będę kłamał, teraz prawdopodobnie rozpoczyna się ten fragment filmu, na który wszyscy czekaliście. Piórka wąskie, piórka niestandardowe, piórka, których zazwyczaj nie widujemy na półkach sklepowych, a mianowicie piórka L6. Wąskie, długie, takie, które powinny latać bardzo, bardzo płasko. Jednakże u mnie mamy ten ciekawy przypadek, że te piórka nie latają niesamowicie płasko. Jeżeli zobaczymy na to, jak one lecą, nawet sobie w tej chwili cofniemy, mam chwilę czasu, cofniemy sobie, przejdziemy do tego, aby zerknąć jeszcze raz. Proszę spojrzeć, one wcale nie lecą jakąś dużo bardziej płaską parabolą, one po prostu lecą szybciej. Lecą szybciej w związku z tym, że są węższe, w związku z tym, że stawiają mniejszy opór powietrzu i dlatego mogą lecieć szybciej, mogą lecieć znacznie bardziej dynamicznie i dlatego też są skrojone dla zawodników, którzy rzucają płasko, którzy rzucają energicznie i dzięki temu nie będą one tracić na dynamice. Kolejnymi piórkami są L-Style Pro L7. Kształt Astra. Pole powierzchni 880 mm2. Waga 0,48 g. Styl rzutu polecany przez producenta łuk, średnia parabola. Dostępne w wersji Pro. Teraz na rozkład wjeżdżają piórka L7, które o dziwo były pozytywnym zaskoczeniem tego testu. Jeżeli chodzi o parabolę lotu, nie różni się ona zbytnio od piórek standardowych, ale po prostu miałem dziwne wrażenie, że te lotki bardzo dobrze wchodzą w tarczę, bardzo dobrze mi się nimi rzucało, całkiem fajnie leciały, nie wykonywały żadnych dziwnych ruchów w locie, ale jeżeli chodzi o jakieś różnice, jeżeli chodzi o jakąś specyfikę, to nie doszukiwałbym się tutaj jakichś wodotrysków. Jest bardzo zbliżona, bardzo podobna do piórek standardowych, nawet mimo faktu, iż powierzchnia tych piórek jest delikatnie mniejsza, a na dodatek pokażę Wam, dlaczego uważam, że tymi piórkami grało mi się bardzo dobrze. Czas na mojego faworyta. L-Style Pro L8. Kształt Bullet. Pole powierzchni 685 mm2. Waga 0,44 g. Styl rzutu polecany przez producenta płaski, linia prosta. Dostępne w wersji Pro. A teraz przed nami największa ciekawostka całego tego materiału. Piórka L8, piórka o najmniejszej powierzchni oraz piórka, których nazwa dziwnie przypomina ksywę pewnego miłego dartera. Spójrzmy na to, co dzieje się przy tarczy. Jak widać, pierwsza lotka wyszła mi idealnie, ale po pozostałych dwóch zauważycie, że miałem pewne problemy z opanowaniem tej lotki, kiedy jest założone to piórko. Jak widzicie, tutaj bardzo mocne falowanie. Piórko na początku schodzi mocno w dół, żeby potem odbić bardzo mocno w górę i to samo mamy w tym przypadku. Widzimy, że miałem delikatne problemy z opanowaniem tych piórek, ale jak zobaczycie, cofniemy sobie do pierwszego rzutu, on był niemalże idealny, niemalże idealnie wykorzystywał to, jak to piórko powinno działać. Poleciało płasko, poleciało bez żadnych udziwnień w trakcie lotu i niech ta jedna lotka, którą puszczę jeszcze raz, ponieważ bardzo fajnie mi wyszła, niech ta jedna lotka będzie sygnałem, będzie znakiem tego, jak powinno się rzucać tymi lotkami. Szybko, płasko i ta lotka będzie sobie dzięki temu piórku leciała tak, jak powinna. No, tak wygląda granie piórkami, które mają bardzo małą powierzchnię i według zaleceń producenta są to jedyne lotki z całego kompletu, który miałem, które
według tych zaleceń powinny lecieć całkowicie płasko, no ale przy moim stylu rzutu nie jestem w stanie uzyskać odpowiedniego efektu, ale mimo wszystko kilka takich rzutów mi się udało, co też byłem w stanie pokazać Wam na tym zwolnionym tempie. I ostatnie w kolejce piórka L-Style Dimple L9. Kształt Z. Pole powierzchni 933 mm2. Waga 0,6 grama. Styl rzutu polecany przez producenta łuk średnia parabola. Dostępne w wersji Dimple. I tak jakoś udało nam się doczłapać do końca, udało nam się dojść do ostatnich piórek, które mamy w tym materiale. Piórka w kształcie L9 dostępne jedynie w wersji Dimple. Jest to całkiem interesująca ciekawostka, która nie ma jakiegoś większego wpływu na cały ten materiał, a jeżeli chodzi o wpływy, spójrzmy jak to piórko zachowuje się w locie i tutaj przy drugim i trzecim rzucie bardzo dobrze widać jaka jest charakterystyka tych piórek. Lecą one dość płasko, lecą one dość szybko. Jest to związane z faktem, że mają one dość małe pole powierzchni. Zobaczmy to jeszcze raz, nawet na samej trzeciej lotce będzie to bardzo, bardzo dobrze widać. Mamy tutaj zamach i jak lotka zacznie lecieć, widzimy jakim torem lotu leci. Wychodzi niewiele ponad zmianę koloru na ścianie, która jest widoczna za mną. Tak więc piórka w kształcie L9 zgodnie z zaleceniami producenta są rzucane dosyć płasko, powinny być rzucane dosyć mocno. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o sekcję rzutową. Pora wyciągnąć jakieś wnioski. To już wszystkie piórka, jakie dla Was przygotowałem. Pora przejść do podsumowania tego, co zobaczyliście na ekranach. Czy kształt piórka ma wpływ na tor lotu lotki? Tak. Czy jest to najistotniejszy czynnik determinujący parabolę lotu? Zdecydowanie nie. Większe różnice zauważalne są przy skrajnych kształtach piórek. L1, L3 i L5 sprawiają, że lotka lata bardzo podobnie. Piórka L6, L8 oraz L9 są zupełnie inne od wcześniej wymienionej trójki, ale wobec siebie niewiele się różnią. Najważniejszym wnioskiem jest to, aby dostosować piórko pod swój styl rzutu. Zmiana stylu rzutu pod kształt piórka nie jest odpowiednią strategią. Prawidłowo dobrany sprzęt ma pomóc nam wyeksponować największe zalety naszej techniki rzutu i sprawić, że będziemy jeszcze lepsi przy tarczy. W mojej indywidualnej ocenie największe, niespodziewane pozytywne wrażenie zrobiły piórka L7. Z jakiegoś powodu leciały prosto, stabilnie i dawały dużo spokoju przy tarczy. Z pewnością sięgnę po nie jeszcze kiedyś, aby zweryfikować, czy nie był to efekt nowego piórka. Przy moim stylu rzutu najlepiej sprawdza się kształt L1 i przy nim zostanę. Cieszę się jednak z tego, iż miałem możliwość empirycznie sprawdzić to, nad czym wielu początkujących oraz bardziej zaawansowanych darterów często się zastanawia. Ogromne podziękowania dla firmy L-Style za udostępnienie sprzętu, który pozwolił na przeprowadzenie tego niezwykle interesującego eksperymentu. Mam nadzieję, że dla Was również była to duża dawka materiału, którego przebieg oraz wnioski pomogą Wam lepiej dobrać sprzęt do Waszej techniki rzutu. Sądzę, że nie jest to ostatni film o tematyce edukacji sprzętowej, tak więc mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie zobaczymy oraz usłyszymy się w tym formacie. Był z Wami Tomasz Pijanowski, Paproch Darts.